Najważniejsza impreza sezonu już za mną i chciałbym siedzieć tutaj mówiąc o tym, że jestem szczęśliwy, że jestem mega zadowolony i że wszystko poszło po mojej myśli, a ja sam sprzedałem formę, którą przygotowywałem ciężką pracą przez całe pół roku. Pewnie jak już wiecie, nie stało się tak i chciałbym Wam opowiedzieć trochę o kulisach tego, jak wyglądała rywalizacja na Mistrzostwach Europy i co właściwie się wydarzyło z moim organizmem. Zapraszam do oglądania. Nadszedł ten wyczekiwany przez praktycznie cały okres jesienno-zimowy i wiosenny moment, w którym udaje się na Mistrzostwa Europy. Udaje się na Mistrzostwa Europy w poniedziałek, tak aby zobaczyć jeszcze całą trasę. Obecnie w drodze znajduję się już jakąś 8 godzinę, ale już praktycznie dojeżdżam na miejsce. Więc dzisiaj już tylko czas na spanie. Jedziemy z tymi mistrzostwami. Planowany wyjazd na Mistrzostwa Europy miałem w poniedziałek. Jechałem swoim własnym transportem z tego względu, iż musiałem, a raczej chciałem wykonać rekonesans trasy. Reprezentacja przylatywała dopiero 3 po południu, co uniemożliwiałoby mi taki trening na tej trasie, który umożliwiałby mi też stwierdzenie, jak mocno mogę tutaj pobiec. Dlatego też i biorąc pod uwagę też to, że chciałem wrócić do Polski i pobiec na Babiej Górze następnego dnia, tak aby zakwalifikować się na Mistrzostwa Świata w skyrunningu, potrzebowałem własnego transportu i udałem się w podróż właśnie w poniedziałek. Muszę powiedzieć, że no niestety, ale od wczoraj, czyli od niedzielnego popołudnia złapała mnie jakaś infekcja i kurde, nie lubię takich momentów, bo owszem, do startu jest jeszcze te 4 dni, więc spoko, bo myślę, że zdąży się to jakoś rozwiązać. Ale po prostu boli mnie gardło i mam lekki katar, co no nie jest optymalną sytuacją w momencie, w którym w piątek mam po prostu zapieprzeć na tym vertikalu na maksa. Ale myślę, że ogarnę temat. Gorączki nie mam, osłabiony nie jestem. Kilka dobrych nocy spania spokojnego i myślę, że na starcie stanę w pełni sił. Jutro czeka mnie lekkie pobudzenie, w którym będę wykonywał sobie tam godzinę łącznie, ale w tym będę wykonywał 12 do 15 minut takiego Z3 górnego i do tego kilka rytmów. Jutro pierwszy raz udam się na trasę, więc zobaczę, z czym przyjdzie się nam mierzyć w trakcie naszych zawodów. Niestety, ale już w poniedziałek zacząłem odczuwać symptomy mojej choroby. Pojawił się mocny ból gardła, pojawił się katar, ale nie przejmowałem się tym. Musicie wiedzieć, że mocno wziąłem się za siebie, od razu poszła suplementacja cynku, od razu poszła większa ilość snu, od razu poszło bardzo, bardzo lekkie trenowanie. I dojeżdżając na miejsce, mogę powiedzieć, że czułem się już dosyć dobrze. Miałem z tyłu głowy to, że infekcje zazwyczaj jednak trwają około tygodnia, szczególnie tego typu. Ale wiecie, no nie przejmowałem się tym z tego względu, że miałem po prostu zadanie do wykonania i tym zadaniem było na tą chwilę po prostu stanąć na starcie w najlepszej możliwej formie. I dojechałem w końcu na miejsce. Do spania. Jest wtorek. Ja znajduję się w Kamniku i udaję się właśnie na rekonesans trasy. Samopoczucie takie sobie. Natomiast jest znacznie lepiej niż wczoraj, jeśli chodzi o objawy chorobowe. Więc liczę na to, że wszystko się uspokoi już do piątku. Zobaczę, czy dzisiaj będę robił pobudzenie. Wszystko zależy od samopoczucia. Przespałem się, wstałem rano i odczuwałem jeszcze pewną słabość, natomiast tak czy inaczej postanowiłem wykonać zaplanowane na ten dzień pobudzenie, kierując się oczywiście swoimi odczuciami, kierując się tętnem, bo chciałem też wiedzieć, jak na tej trasie właśnie się zachować. W nocy się budziłem kilka razy, ale na szczęście udało się przespać powyżej 8 godzin. No i tak jak mówię, czuję się tak, no, o tyle o ile. Na pewno nie jest to samopoczucie, które oczekiwałbym, znajdując się zaraz przed imprezą docelową, ale mówię, że naprawdę mocno zadbam o to, żeby być gotowym na sam start. Na dzisiaj w planie 10-12 minut takiego pobudzenia.
5 razy 25 sekund podbiegu na 50 sekundach przerwy. No i jedziemy. Podchodzę sobie teraz do startu. Początek zacznie się właśnie chyba po asfalcie, a dopiero później będziemy wbiegać na szlak. No i tu startujemy, więc ruszam i ja. Przyjemny, szeroki shooter, więc spoko. Cały czas szutrówką do góry. To nachylenie na pierwszych 2 kilometrach też nie jest jakieś bardzo duże, bo chyba wynosi 13% jakieś. I biegnie się tym naprawdę prosto. Więc w porównaniu do tych 3 wertykali, które do tej pory zrobiłem, no to mógłbym porównać do początku Hopoka. No ale generalnie, tak jak mówię, jest łatwo. Początek w biegu na szlak, około 1,5 kilometra. O dziwo, samopoczucie w miarę ok. Oddechowo nieco ciężko i katar jeszcze spływa, ale dobry rytm. Nie czułem jakiegoś osłabienia ani braku tlenu, więc spoko. Zaraz jedziemy z 25 sekundami. No to jedziemy 25 sekundówkami. Jak na razie to muszę wam powiedzieć, że ta trasa, owszem, spina się momentami dosyć stromo, ale ogólnie jeśli chodzi o podłoże, no to jest mega prosta. Mało jakichś sekcji na korzeniach, mało mocno niewygodnych, kamienistych sekcji, raczej taki rytmiczny podbieg. Więc raczej jeśli chodzi o prędkości poziome, będzie to jeden z tych szybszych wertykali. Widoczki zacne. Teraz chyba wbiegamy na tą sekcję zbiegową. Zobaczymy, jak to tutaj wygląda. Sekcja podobnej długości, może nawet nieco krótsza niż na Lubaniu. Tutaj widzimy rozwidlenie trasy, ale biegniemy prosto. No i trasa cały czas wygląda dosyć podobnie. Ale muszę przyznać, że robi się całkiem ładnie tu na końcu. Dzisiaj pogoda jest mega przyjemna, ale na starcie spodziewamy się, że będzie lało i to tak dosyć solidnie, więc w dobrym momencie robię ten rekonesans. Robi wrażenie. Trochę zaskakująca końcówka. Myślałem, że będziemy kończyć o tam. Tutaj jeszcze
trzeba podbiec właśnie do szczytu. I tu się już zbliżamy do finiszu. Tutaj właśnie będzie znajdować się meta. Po zakończonym treningu zjechałem szybko na dół gondolą, tak aby nie nabijać nóg i po prostu dalej kontynuowałem swoje odpoczywanie. I pomiędzy treningami, bo dzisiaj jeszcze idę na rower, planiki. No i oprócz tego tak naprawdę tylko jedzenie, a chcę się odrobić z planami już dzisiaj, ponieważ później wyjeżdżam też na urlop. Jutro może być ciężej troszeczkę, jeśli chodzi o możliwości pracy. Także zamierzam dzisiaj zrobić co mogę, a później właśnie już skupić się tylko na rywalizacji. Później jeszcze wieczorkiem ruszyłem na taki lekki, bardzo, bardzo lekki tlenowy rower, tak żeby jeszcze dodatkowo przyspieszyć tą regenerację właśnie w bardzo spokojnym, takim właśnie tlenowym wysiłku. To zazwyczaj na mnie bardzo dobrze też działa. Jeśli mam infekcję, to kontynuacja właśnie wysiłku w formie tlenowej raczej pozwala mi zmniejszyć jej rozmiar. I w tym dniu czułem się stopniowo coraz lepiej. Na tej 12-minutówce również nie było jakiejś tragedii, chociaż no też muszę powiedzieć, że nie było to jakieś ekstremalnie wysokie tempo. Środa, czyli czas na 2 dni przed startem, to zazwyczaj moment, w którym wykonuję ostatnie takie rytmowe pobudzenia i tutaj też udałem się na trasę i wykonywałem sobie 5 razy 1 minuta na 1 minuta. Dobra, tutaj zacznę pierwszą minutówkę. No i patrzcie, wczoraj był tu potok, no ale nie było aż tak dużego wodospadu. Napadało dzisiaj troszkę w nocy, także pewnie trailowcy będą mieli nieco gorzej pod kątem pracy, no ale mi to niewiele przeszkadza. Jak widzieliście, błotnistych elementów tutaj raczej nie będzie. Ostatni dzień przedstartowy, no i czas na rozruch. Ruszamy. I tak to jest, jak sobie człowiek zachce pobiegać nie ulicą, tylko zbiegnie na szutrówkę, oczekując, że przecież na pewno, skoro i biegnie ona w kierunku, z którego wcześniej przybiegłem, połączy się ona w końcu z drogą. No i właśnie, jestem z tego znany, że ustalane przeze mnie trasy czasami kończą się właśnie takimi lekkimi wtopami, ale jak widać znajduje się już blisko normalnej drogi. A teraz jeszcze czas na rytmy 4 do 6 razy 20×40. Koniec, więc teraz zostało już tylko odpoczywanie. To był dzień, w którym przyjeżdżała reprezentacja i przeprowadzałem się razem z nimi do innego hotelu. Tutaj już całe szczęście, że miałem też jedynkę, ponieważ nikomu nic nie sprzedałem, ale miałem możliwość odpoczywania i cały czas poświęcałem właśnie na to, żeby tutaj jednak odpoczywać. Właściwie cały czwartek, dzień przed startem przeleżałem, można powiedzieć, w łóżku, robiąc tylko wcześniej króciutki rozruch. I nikomu nic nawet nie chciałem mówić, ale czułem się coraz lepiej, więc liczyłem na to, że to będzie jedna z tych sytuacji, w której wstanę w dzień startu i będę całkowicie zdrowy. Wiecie, czasem się tak po prostu zdarza. I nadeszła chyba jedna z tych bardziej dla mnie stresujących chwil przed startem, czyli zapinanie numerka startowego. To jest już takie trochę przypomnienie tego, że ten dzień jest owszem bardzo spokojny, ten dzień przedstartowy,
ale ogólnie rzecz ujmując, no to już znajdujemy się w dosyć dużym też pobudzeniu. No i to jest taki moment, który sprawia, że to wszystko robi się takie prawdziwe, realne, że ta chwila już nadeszła i że ta koszulka, którą założę, no jest właśnie dużo ważącym elementem, ale z tym trzeba sobie umieć radzić, chociaż powiem wam, że to jest mój 5. występ w reprezentacji Polski i za każdym razem czuję dokładnie praktycznie te same emocje. One są w dużej mierze pozytywne, ale trzeba się też postarać, żeby właśnie nie pozwolić tej presji na dotarcie zbyt mocno do głowy. I to też staram się robić jak najlepiej mogę. To jest też, jak się o tym pomyśli, ekstremalny przywilej i niesamowite doświadczenie samo w sobie. W ogóle móc powiedzieć, że reprezentowało się nasz kraj na jakiejkolwiek arenie międzynarodowej w sporcie. Także jesteśmy gotowi. Kładąc się do łóżka w czwartek, już czułem, że nie mogę zasnąć. Czułem się niespokojny i zwalałem to oczywiście na karb stresu, nie myślałem tutaj o chorobie. Przespałem tą noc jako tako, budząc się gdzieś tam po drodze, jak to noc przed startem. Ale budząc się rano, czułem, że znowu mocno drapie mnie w gardle, że mam katar i czułem się taki rozpalony, jak się później okazało, miałem po prostu stan podgorączkowy. Nie mówiłem o tym nikomu na starcie i nie mówiłem o tym nikomu przed startem. Nie chciałem martwić trenera przede wszystkim, nie chciałem, żeby dokładać mu jeszcze tego stresu, nie chciałem mówić nikomu o tym, aby ludzie się po prostu nie martwili. I ruszyłem, uwierzcie mi, że do samego startu ruszyłem z bardzo taką mocną głową i z nastawieniem po prostu na ekstremalnie mocną walkę. Zrobiłem rozgrzewkę, która też ujawniła, że czuję się jako tako, więc generalnie postanowiłem zrobić wszystko zgodnie z planem i ruszyć zgodnie z planem. A miałem tutaj rozplanowane takie 4 etapy. Pierwszy do tej kapliczki, przy której było widać zawodników. Drugi etap był na najstromszym odcinku do szczytu podbiegu. Trzeci etap był od początku tego takiego lekkiego przełamania z biegu do mniej więcej 1,3 km przed metą i ostatni etap to była końcówka. Na pierwszy etap założyłem sobie 15:40. Cold room, jak zwykle większy stres, później 10 minut stania w strefie startu i odliczanie i bam, ruszamy. Szczęście takie, że tutaj na Mistrzostwach Europy była na początku bardzo szeroka droga. Ruszyliśmy i od początku było dosyć mocno. Ja chyba pierwszy swój kilometr, który był nachylony na 11%, pokonałem w 4,20, coś w tym stylu, 4,18, ale było to nadal w odczuciu komfortu. Czułem, że owszem, ciężej mi się biegnie i czułem, że to nie jest taki lekki rytm, jaki prezentowałem do tej pory, ale z drugiej strony wiedziałem też, że mogę się spodziewać po prostu tego, że to są Mistrzostwa Europy, tutaj będzie ciężko. Cały czas utrzymywałem swój właśnie rytm i tą drogą szutrową, która, tak jak wcześniej wspomniałem, była bardzo szeroka, dzięki czemu nie przepychaliśmy się, dało się utrzymywać ten swój rytm, stopniowo piąłem się do góry. I pierwszy etap kończył się mniej więcej na 3,2 km, gdzie założyłem, że powinienem pojawić się między 15:40 a 16 minut. I pojawiłem się tutaj idealnie w 15:44. Jak analizowałem później, ten etap pokonałem na średnim tętnie 175, więc wyobraźcie sobie, jaki to musiał być w normalnych warunkach dla mnie po prostu lekki, możliwy do utrzymania wysiłek. Tutaj jednak skończyły się łatwości i na następny etap ruszając czułem już, że pojawia się zbyt wcześnie, że pojawia się tutaj w momencie, w którym jeszcze nie powinna się pojawić ta charakterystyczna ciężkość w nogach, to odczucie takiego zalewania ich betonem, czyli w momencie, w którym ja nawet próbowałem przyspieszyć, mój układ mięśniowy nie dostawał wystarczającej ilości tlenu, no i przez to właśnie musiałem zwalniać. Niemniej jednak walczyłem tutaj o każdą pozycję. Nawet dochodziłem niektórych tutaj zawodników, starałem się utrzymywać swój rytm na tej stromej ścianie, ale to nie było takie bieganie, do którego ja jestem gotowy. Jestem naprawdę przygotowany do biegania ekstremalnie szybko pod górę, jak na mnie oczywiście. I na ten etap miałem założone około 17 minut, maksymalnie do 18 minut, tak aby pojawić się mniej więcej w 33 do tych 30 maksymalnie 4 minut u góry.
Tu stopniowo jednak gasłem i zamiast wyprzedzać rywali, tak jak wspomniałem, że miałem to na celu, tutaj niestety, ale miałem coraz bardziej, powiedziałbym to, słabnące nogi i oczywiście skupiałem się tylko i wyłącznie na tym etapie, bo wiedziałem już, że skupianie się na czymkolwiek innym nie da mi żadnego celu, nie da mi żadnego sensu. Więc dobiegłem do końca tego etapu, ale tu już pojawiłem się bodajże po 19 minutach, więc grubo poniżej tego, co sobie założyłem. Skupiłem się jednak i na następny etap ruszyłem dalej, walcząc i wierząc w to, że dalej się odbuduję, bo musicie wiedzieć, że ja w trakcie tego biegu nawet cały czas wierzyłem w to, że w pewnym momencie się odblokuję i po prostu będę w stanie pójść, będę w stanie walnąć ten mocny rytm i po prostu się zakwalifikować do przynajmniej jakiejś tam pierwszej 20. Tutaj jednak było tak, że gdy przyszedł podbieg po tym zbiegu, ja totalnie opadłem z sił i to była już walka o przetrwanie. Natomiast cisnąłem cały czas i na ten kolejny etap z kolei miałem założone między 12 a 12:40. No tu przybiegłem to w 13:16, więc no 36 sekund wolniej. To jest naprawdę bardzo duża różnica. Ale wiedziałem, że na ten ostatni etap, na którym już widzieliście, że wybiegało się po tej stacji odżywczej, która tam była i później wybiegało się na tą wielką planinę, no tam, szczerze Wam powiem, już totalnie zaczęło mnie odcinać i chciałem jeszcze walczyć o te kolejne pozycje. Miałem w zasięgu wzroku przynajmniej 2-3 zawodników, których pewnie bym doszedł, gdybym miał normalne samopoczucie. Natomiast tutaj każda próba przyspieszenia na tym podbiegu powodowała, że ja się po prostu betonowałem. I betonowałem się tak strasznie, że aż mnie to trochę już zaczęło w tym momencie demotywować. Skupiałem się oczywiście na napieraniu, skupiałem się na tym, aby aby zrobić wszystko najlepiej jak mogę, no ale jak wiecie, no dyspozycja moja tego dnia kompletnie nie pozwoliła mi na wykorzystanie tego, co wypracowałem i finalnie na tym ostatnim etapie również straciłem tutaj chyba 40 sekund do swojego założonego czasu i dobiegłem na 30 pozycji z czasem 55:40. A musicie wiedzieć, że moja forma była taka i byłem tak pewny tego, co wypracowałem, tak pewny swoich możliwości, że ja zakładałem w najgorszych warunkach czas 54 minuty, który dawałby mi 16 miejsce, a w topowej formie zakładałem czas około 52 minut, czyli aż mi ciężko to mówić, ale zakładałoby to znalezienie się po prostu w top 5 i w to też celowałem, w to wierzyłem. Ta koszulka tym razem nie była dla mnie obciążeniem, nie czułem takiego negatywnego stresu, takiego obciążenia mentalnego. I wierzcie mi, że nagrywam to 2 dni po mistrzostwach i nadal, pomimo tego, że ja zazwyczaj dosyć szybko przechodzę do porządku dziennego nad takimi problemami, nadal odczuwam ogromny żal, który jest z tym związany. Mało emocji, mało rzeczy wzbudza we mnie takie emocje jak sport. Identyfikuję się jako sportowiec. Sport jest nierozerwalnie związany ze mną od właściwie mojego 13 roku życia. Większą część swojego życia uprawiam sport, uprawiam bieganie, niż go nie uprawiam. Poświęcam na to naprawdę dużo czasu, energii, niejednokrotnie bardzo istotnych też innych rzeczy. Więc brak tej walidacji na sam koniec w postaci fajnego wyniku jest naprawdę ciężki. Tym bardziej, że w sporcie bardzo często oceniałem po prostu ten wynik końcowy. Więc 30 miejsce na Mistrzostwach Europy nie jest spełnieniem moich marzeń i jest czymś, co uważam po prostu za sportową porażkę. Nie boję się tego powiedzieć, bo to nie w to celuję i to nie dlatego pracuję na co dzień tak mocno, żeby później być 30 na Mistrzostwach Europy. Sport jest jednak brutalny pod tym kątem. Jak widzicie, ten moment właściwie silnego obciążenia organizmu infekcją, o ile pewnie w Polsce, na Mistrzostwach Polski wystartując, mógłbym jeszcze myśleć o jakimś przyzwoitym wyniku i o znalezieniu się w topie, to tutaj to po prostu tego nie wybacza. Tutaj widzicie, 1,5 minuty tak naprawdę świadczy o 10 pozycjach i to też bardzo mnie boli. Chyba
dawno już nie czułem takich emocji, w których odczuwałbym też to, że po prostu chce mi się płakać, gdy o tym nawet mówię i gdy sobie to przypominam. A musiałem się dosyć szybko pozbierać sobie, chociaż i tak się nie pozbierałem, ponieważ jak wiecie, no miałem w planach też powrót właśnie do Polski i rywalizację podczas babiej. Natomiast to jest temat na inny raz. Reasumując, te mistrzostwa kończę może na wyższym miejscu niż Vertical 2 lata temu podczas Mistrzostw Europy, co jest też ironią, ponieważ wtedy byłem całkowicie zdrowy. A teraz kończę na 30. miejscu, znacznie poniżej swoich oczekiwań i ciężko mi z tym po prostu. Ciężko mi z tym, bo wiem, ile energii w to wkładam i wiem, jak dobrze byłem przygotowany, a nie mam za bardzo możliwości wykorzystania tej formy nigdzie indziej, bo zaraz czeka mnie roztrenowanie. Także jest to inny materiał niż ten, w którym dotychczas mówiłem o samych sukcesach. Ale wiecie, no, chcę Wam pokazywać i dobre, i złe strony tego sportu. To jest zdecydowanie ta gorsza i zdecydowanie ta ciemniejsza, w której bardzo dużo tracimy. Ale nie powoduje to we mnie zniechęcenia, wręcz przeciwnie. Też dzięki Wam, dzięki tym wszystkim wiadomościom, które od Was dostałem, dzięki całemu temu wsparciu pozytywnemu, jestem pewien, że będę walczył o kolejną koszulkę z orzełkiem i będę walczył jak lew o to, żeby wypracować ten swój sukces w końcu na imprezie międzynarodowej właśnie w tej koszulce. Będę do tego dążył z całych sił, nigdy się nie poddam. I jeszcze raz dziękuję Wam za to, że bardzo mocno mi w tym pomagacie. Dziękuję Wam za to, że zbudowaliśmy tutaj taką fajną społeczność. Oczywiście pojawiło się kilka negatywnych komentarzy, natomiast o ile trafiają one trochę do mnie bardziej teraz, bo jest to rzecz, która ma dla mnie kompletnie inne znaczenie niż jakieś inne starty, to tutaj wiem, że mam w Was wszystkich ogromne wsparcie, że nie jesteście tylko kibicami sukcesu. Dziękuję Wam za to. Bądźcie ze mną nadal, a ja postaram się dostarczyć Wam jeszcze nie jednych pięknych emocji, w których pokażę w pełni swój potencjał. Dziękuję tutaj z góry też od razu i trenerowi, i przede wszystkim mojej żonie, która też dużo znosi tych obciążeń i dla niej musicie wiedzieć, że pokazując tą stronę trochę rodzinną sportu, Kamila myślę, że tak samo przeżywała razem ze mną tą porażkę i że dla niej również było to ciężkie, że przy tych wszystkich poświęceniach czy wyborach nie przyniosło to owoców i to jest ciężkie. Natomiast z trenerem też oczywiście jesteśmy zawiedzeni, bo wiedzieliśmy, na co nas stać, ale zrobiliśmy najlepszą możliwą robotę. Niczego bym nie zmienił w tych przygotowaniach. Czynnik losowy, jak widzicie. Tymczasem czeka nas jeszcze jeden bieg, o którym powiem w następnym materiale, więc dziękuję Wam jeszcze raz za to, że jesteście. Jeśli możecie, zasubskrybujcie ten kanał, pomożecie mi jako solowemu twórcy. Zostawcie łapkę w górę, zostawcie komentarz i do zobaczenia w kolejnych materiałach.